Czy Ukraina jest warta ryzyka utraty lotniskowca? Czy porozumienie zostanie podpisane pod koniec stycznia? Jeśli tak, to dlaczego? Czy zaproszenie prezydenta Maduro do Nowego Jorku coś zmienia w tym układzie dla Ukrainy? Trump powiedział wprost, że prezydent Zełenski nie ma tutaj nic do gadania. Prezydent Zełenski z kolei sam powiedział, że ma nadzieję, że wszystkie dokumenty będą gotowe pod koniec stycznia, więc chyba pomysł z tym dwumiesięcznym referendum upada. Trzeci tydzień stycznia, 19-25, to idealny moment na zamknięcie tego tematu, bo w lutym byłaby kolejna rocznica tego ataku. Dodatkowo, kiedy wysłał dron do ataku na rezydencję Putina, sam przekreślił swoją szansę. Chyba nie sądzi teraz, że Putin powie: jasne, będę 2 miesiące czekał na twoją decyzję, która ogólnie mnie nie interesuje, a ty w tym czasie używaj walki partyzanckiej i wysyłaj na mnie drony. Ja sobie spokojnie poczekam. Wiem, CIA podobnież ma dowody, że nie był to atak na rezydencję, tylko na infrastrukturę, ale tutaj chciałem wam podkreślić, że niewiele to zmienia. Był to atak przeprowadzony w głąb Rosji, na które Putin zwyczajnie nie może sobie pozwolić. I kolejny krok, czyli zaproszenie prezydenta Maduro przez Donalda Trumpa do siebie. Teoretycznie powinno to pomóc Ukrainie, ale w praktyce moim zdaniem to więcej szkodzi niż pomaga. A dlaczego? Ponieważ przeciwnicy Donalda Trumpa są wściekli. Ludzie, którzy na niego głosowali, mają własne problemy. Co do garka włożyć, generalnie swoją politykę i obietnicę on powiedział, że nie będzie więcej wojen, stąd powiedział, że kończy wszystkie wojny i będzie pokój na świecie, a ostatnia akcja z Maduro ostro to komplikuje. Osoby, które pomagały kampanii Donalda Trumpa albo były jego wielkimi zwolennikami, tak zwane MAGA, masowo teraz od tego odchodzą, krytykują, mówią, że żałują, a wręcz się wstydzą takiego prezydenta. Sukces jest potrzebny od zaraz. Dodatkowo 20 stycznia to jest rocznica zaprzysiężenia prezydenta, czyli dla niego bardzo ważna data. Wypadałoby w okolicach tej daty coś fajnego wrzucić na X-a, na przykład: zobaczcie, proponuję pokój na świecie, nagroda Nobla za niesienie pokoju nadal mi się należy i niech świat zobaczy, jaki jestem wspaniały. Tutaj jeśli chodzi o sukces z prezydentem Maduro, znacznie się komplikuje ze względu na to, że wojsko nie przeszło na stronę Amerykanów. Wiceprezydent mówi o porwaniu. Muszę przyznać, że samego mnie ta akcja bardzo zaskoczyła, ale przylecieć po kogoś w środku nocy i zabrać go cichaczem to nie to samo, co wejść do całego kraju i go opanować. Dlatego oczywiście Donald Trump obtrąbił sukces, ale problem jest taki, że Big Oil nie chce tam inwestować, bo się po prostu boi i przypomina to dzielenie skóry na niedźwiedziu. Ale to temat na inny filmik, który na pewno nagram. Tu chciałbym wam przypomnieć, że 4 lutego 2026 roku wygasa traktat nuklearny New START między Rosją a Stanami Zjednoczonymi, więc w jakiś sposób trzeba by było troszeczkę sytuację wyciszyć. Jeśli nie, to szykuje nam się kolejna zimna wojna. Akcja z prezydentem Maduro i słowa Marco Rubio: szykuj się, następna będzie Kuba, nie pomagają w tej sytuacji. Tutaj chciałbym troszeczkę podać wam danych, które udało mi się znaleźć, bo sytuacja jest niejasna. Z jednej strony, jak czytacie wiadomości, to jest pasmo sukcesów, Rosja na kolanach, oni już nie wiedzą, gdzie się schować, ale z drugiej strony Ukraina przychodzi do Unii i mówi: dajcie pieniądze, pomagajcie, ratujcie, nie dajemy rady. Mówi do Trumpa: niech będzie pokój, nic nie oddamy, no ale jakbyś mógł, to żebyś nas bronił. Jak rozumiecie, w moim języku nie spina się to trochę, bo albo dajcie pieniądze i broń, a resztę załatwimy sami, albo sytuacja jest bardziej skomplikowana i nie jest tak różowo, jak opowiadają. Wedle tego, co słyszycie, kością niezgody jest oddanie jakichkolwiek terenów Rosji i narracja jest taka, że praktycznie Rosja jakby nie posiadała żadnych terenów zdobytych. No bo w końcu, jak czytacie wiadomości, to jest to w sumie pasmo sukcesów. Putin oczywiście krwawi jak szalony, staje się wasalem Chin, to nie jest za darmo, ale o tym w dalszej części materiału, ale teraz zajmuje między 114
114 a 116 tysięcy kilometrów. W przybliżeniu to jest mniej więcej taki teren Bułgarii. Kontroluje mniej więcej 19-20% terytorium Ukrainy. Rosja teraz kontroluje Krym w 100%, obwód ługański prawie 100%. Większość kontrolują Rosjanie. Obwód doniecki około 70% kontroli. Trwają bardzo krwawe walki o kontrolę nad największymi miastami, Pokrowsk czy Czasiw Jar. Obwód zaporowski i czersoński około 74% kontroli bez stolic tych okręgów. Na przykład miasto Czersoń dalej pozostaje pod kontrolą Ukrainy. Czego żąda Putin? Oddania całych okręgów, czyli jeżeli jest 74%, to ma być dobite do 100%. Rosja de facto uzyskałaby kontrolę nad terenami, których jeszcze nie zdobyła. Rok 2025 dla Ukrainy był niesamowicie trudny. Stracili 0,94% terenów, a może nawet 1%. To jest między 5600 a 5800 km². To największe postępy od 2022 roku, czyli początku inwazji na Ukrainę. Ten 1% nie brzmi zbyt imponująco, ale to jest tak, jakby zajęto mniej więcej 11 naszych Warszaw. Ta wojna zmienia realnie sposób, w jaki dotychczas walczyliśmy. Jest to taki skok jakościowy niemalże jak w dawnych czasach, kiedy przeciwnik miał łuki, a my mamy pierwszą broń palną. Jasne, ona jeszcze nie strzela tak szybko, czas ładowania jest długi, ale już jest zabójcza i daje realną przewagę. Mówię tutaj o dronach. Tutaj powiecie mi, że nieprawda, bo drony już teraz są u szczytu swoich możliwości. Ja oceniam, że one są na początku swoich możliwości, bo jasne, Ukraina potrafiła zmienić tanie zabawki w zabójczą broń, ale w dalszym ciągu są problemy z bateriami, nadal jest jakiś tam problem z zasięgiem, a jeżeli chodzi o zimę, no to baterie bardzo źle znoszą niskie temperatury. Tu oczywiście powiedziałbym o średnich i dużych dronach. One rzeczywiście działają troszeczkę inaczej i są w stanie przelecieć tysiące kilometrów, ale koszt takiej zabawki, że tak to nazwę, jest nieporównywalnie większy. Średniej wielkości drony to koszt od 2 do 10 milionów dolarów, a te większe, bardziej zaawansowane, typu Reaper, w zależności od tego, czy z osprzętem, czy bez, to cena od 30 do 60 milionów dolarów za pakiet, czyli kilka dronów i stacja naziemna. Jak słyszycie, że jakiś dron wleciał na terytorium Rosji i leciał tysiące kilometrów, został użyty dron najprawdopodobniej kamikadze, jego koszt to 30-100 tysięcy dolarów. To nadal droga zabawka. Drugim wyjściem by było zakraść się na terytorium wroga i stamtąd odpalić te tanie drony i wtedy zniszczyć obiekt. Dlaczego Ukrainie się mówi, że jest jednym z pionierów używania dronów? Bo ona jako jedna z pierwszych wpadła na to, że zamiast kupować drony za miliony, to można wziąć tanie zabawki do 500 dolarów, przerobić bardzo często pasmo, bo nie zapominajmy, te drony takie zabawkowe działają na 2,4 i 5,8 MHz, czyli zakłócenia są o wiele większe, a drony wojskowe mają często zmieniane pasmo, co było szokiem dla Rosjan. Nawet stary czołg kosztuje nieporównywalnie większe pieniądze niż dron za 500 dolarów, który wlatuje w taki czołg i robi z tego kupę złomu. Każda taka wojna to tak naprawdę walka na zasoby, tak zwane pieniądze. Jeżeli bierzesz drona za 500 dolarów i rozwalasz helikopter za 1 000 000 dolarów, albo wlatujesz takim małym dronem, a nawet i drogim, ale uszkadzasz łódź podwodną, która kosztuje, powiedzmy, nie wiem, 300 milionów, no to jak rozumiecie, straty są nieporównywalne i w taki sposób zdobywa się realną przewagę. Na początku innowacyjność Ukraińców wręcz zmiażdżyła opór Rosjan i byli w szoku, a straty ekonomiczne były nieporównywalne. A pamiętacie II wojnę światową? Hitler miał nieporównywalnie lepszą technologię, ale Rosja później wymyśliła masową produkcję czołgów typu Gniotca, Niełamiotca i Katiusze, które dawały realną przewagę. W taki oto sposób Rosjanie wpadli na pomysł. Jeżeli tani dron jest wysyłany i tak łatwo go zakłócić, to czemu nie przyczepić do niego sznurka światłowodowego? On jest bardzo cienki i lekki i wtedy ten dron jest odporny na wszelakiego rodzaju zakłócenia. Tak oto powstały konstrukcje, które latają już teraz na odległość
odległość 50 kilometrów na takich sznurkach. To z kolei było pełnym szokiem dla Ukrainy. Ukraińcy bardzo szybko się uczą, więc też w tej chwili mają takie drony, ale akurat w tym powiedziałbym, że pionierami są dalej Rosjanie i ich konstrukcje na razie są lepsze. Następnym etapem w takiej wojnie będą egzoszkielety i roboty. To naturalna droga ewolucji. I tak dochodzimy do punktu programu. Bardzo posunęliśmy się technologicznie, ale nadal potrzebni są ludzie. Pomijając zawiłości technologiczne, to musisz być nieźle obcykany, żeby obsługiwać takiego drona i zaawansowane sprzęty wojskowe. Pierwsze ograniczenie. Jedna i druga strona, jeżeli chce mieć specjalistów, wymaga to długich szkoleń. Dodatkowo możesz wysyłać drony, puszczać rakiety, strzelać, ale w końcowym etapie, żeby zająć teren albo go obronić, musi tam być człowiek, który broni tego terenu lub naciera na ten teren. Tutaj nic się nie zmieniło i niech wam nie mydlą oczu, że poszliśmy tak bardzo do przodu. Bez żywego człowieka się nie obejdzie. Raporty z Ukrainy mówią wprost: Ukraina nie ma piechoty. W niektórych brygadach obsada już teraz wynosi 30-50% stanów etatowych. Już teraz na niektóre miejsca przypada kilkunastu żołnierzy na kilometr, co pozwala takim rosyjskim brygadom robić wyłomy w tych terenach. Z powodów strategicznych Ukraina stara się jak najbardziej utajnić te raporty, ale szacuje się, że traci między 20 a 30 tysięcy żołnierzy miesięcznie. Wywiad amerykański mówi o 60-100 tysiącach zabitych i 400 tysiącach rannych. Statystyki z rannymi są bardziej skomplikowane, ponieważ ranni potrafią być po kilka razy, czyli trafiają do szpitala, później się leczą, wracają na front, znowu są ranni i tak w kółko. Więc nie wiem, jak podać to lepiej liczbowo. Tutaj porozmawiajmy o problemie busyfikacja, która w polskiej narracji nie istnieje. Określiłbym to jako mobilizacja łapankowa. Wojskowe komendy uzupełnień już teraz potrafią blokować drogi, wpadać do centr handlowych, wpadać na siłownie i siłowo wciągać nowych ochotników do autobusów. I takie osoby są później wysyłane na front. Jeśli nie byłeś ochotnikiem, to jak rozumiesz, twoje szkolenie i inne rzeczy też nie przebiegają kolorowo. O morale już nie wspomnę. Jeśli są słabe morale, to znaczy, że musi być dezercja. To jest oficjalnie temat tabu. Szacuje się, że w pierwszych 7 miesiącach 2025 roku z pola walki z powodu wyczerpania fizycznego lub psychicznego oddaliło się około 110 tysięcy żołnierzy. Nie będę tutaj rozprawiał o innych krajach, mieszkam w Polsce, ale jak widzieliście, bardzo dużo młodych Ukraińców widzuję w sklepach, na mieście i wszędzie, gdzie chodzę. Nie krytykuję ich, że to nie są ochotnicy na to, żeby ich zabili, no ale to są potencjalni obrońcy swojego kraju, którzy nie chcą go bronić. Z pustego to i Salomon nie naleje. Oczywiście Rosjanie też tak chętnie nie dzielą się swoimi danymi, czyli ilu żołnierzy u nich ginie i jakie mają zapasy, ale staram się to znaleźć najlepiej jak potrafię. Jak to wygląda u nich? Rosja traci około 30-40 tysięcy żołnierzy miesięcznie. Rekrutacja miesięczna to mniej więcej 30 tysięcy. Gdyby była powyżej, to by była znaczna destabilizacja kraju, możliwe już bunty. Tutaj nie wiem, czy oglądaliście wiadomości, ale po zaproszeniu Maduro do USA, mały pierdek, czyli Korea, jako jedyne wystrzeliła rakiety, by pokazać swoje zdolności bojowe. W dużej mierze te rakiety i nowe technologie, które dostają, to jest technologia Rosjan, no ale nic nie ma za darmo. Mówi się, że Kim w zamian wysyła od 10 do 12 tysięcy żołnierzy do Ukrainy. Czasami do tych żołnierzy strzela się jak do kaczek ze względu na słabą komunikację, ale człowiek jest człowiek, to jest 10-12 tysięcy miesięcznie i daje to realną przewagę. Matematycznie szacuje się, że kilometr kwadratowy zdobyty przez
Putina to koszt około 78 ludzi. W zależności od terenu szacunki są, że na jednego Ukraińca ginie 4 Rosjan, ale za to na jednego Ukraińca przypada często od 4 do 8 Rosjan. Rozumiem wasze rozgoryczenie, że mówię rzeczy, których nie chcielibyście usłyszeć, ale tutaj jeszcze dochodzi olbrzymi problem korupcji. Ja tutaj biorę to, że też to jest ludzkie zachowanie. Po prostu nie każdy chce zginąć, a jeszcze skoro nie chce zginąć, to czemu nie miałby zarobić i poprawić realnie swój byt? Dodatkowo tutaj pojawia się problem busyfikacji, czyli tego przymusowego wcielania. Jeżeli kogoś wziąłeś na siłę, to on ma walczyć, ale nie wierzy w to, co robi i tym bardziej jest zmobilizowane do tego, że jeżeli da się na tym wyjść cało i jeszcze zarobić, oczywiście skorzysta z tej drogi. A co mówią najtrudniejsze szacunki, jakie są? Więc ocenia się, że Rosja będzie w stanie tracić tak ludzi, aż do końca się wykrwawi, do 2026 roku albo do lutego 2027 roku. Po tym bardzo możliwe, że ich ekonomia się załamie. A jak wyglądają szacunki z Ukrainą? No więc się mówi, że linia frontu albo brak ludzi może okazać się już zabójczy w lutym, ale dajmy im trochę fory i powiedzmy, że do czerwca. Dla równowagi odejmiemy trochę Rosjanom i powiemy, że ich wojska utrzymają się, no nie wiem, powiedzmy do września, a nie do początku 2027 roku. Wiem, zaklinam rzeczywistość, niech już tak będzie. To powiedzcie mi, w jaki sposób matematycznie wtedy Ukraina miałaby się utrzymać. Pozostają dwa pytania. Czy istnieje technologia w tej chwili, która dałaby realnie szansę na przewagę Ukrainie? Nie. Tak samo nie istnieje taka technologia, żeby Rosjanie bezkosztowo zdobywali te kilometry. Tutaj fantaści powiedzą, ale Putin jest szalony. No dobrze, więc przypomnę wam, co było z awarią w Czarnobylu. W momencie, kiedy była ta awaria, była chmura radioaktywna, która nawet doleciała do Polski. Jeśli Putin chce mieć realną szansę skorzystania z tej ziemi, nie może wysłać bomby atomowej. To jest tak, że sam nie wezmę i drugiemu nie dam, a chmura nie wiadomo w którą stronę poleci i może by poleciała nawet na Kreml. To tam to wie. By zmienić realnie przebieg tej wojny, Ukraina musiałaby się wedrzeć na teren Rosji i tam posuwać się naprzód. Według oceny różnych ekspertów tu nie ma żadnego może, tylko to jest po prostu niemożliwe. Nie mówię wam, co tutaj powinno się zrobić, ale zadaję głośno pytanie. Według wszystkich liczb i matematyki, czyli matematyka jest bezstronna, nie da się tego w taki normalny sposób wygrać. Jedyne, co stoi na drodze pokoju, by Ukraina oddała tą ziemię. Czy wy uważacie, że powinna dalej walczyć po prostu sztuka dla sztuki, a my powinniśmy w to inwestować albo wysłać swoich żołnierzy, między innymi z Polski, by Ukrainie pomóc dla obrony nie swojej ziemi? Tu mówię, nie sympatyzuję, ja mówię logicznie, to nie jest nasza ziemia, to jest fakt. Czy powinniśmy powiedzieć Ukrainie, że po prostu powinna pogodzić się z losem i zatrzymać granice tak mniej więcej jak są, ze względu na to, że wynik będzie ten sam, zginie tylko jeszcze więcej osób po jednej i po drugiej stronie. I teraz końcówka filmu. Co do tego wszystkiego ma lotniskowiec? Trumpowi udało zszokować się cały świat i zaprosić prezydenta Maduro do siebie, ale fizycznie terenów Wenezueli jeszcze nie zajął. By pozyskiwać z tych terenów ropę, to jest kilka lat, a nie chwila. Chodzi o liczby takie, które zrobiłyby różnicę. Big Oil, czyli korporacje, nie chcą zainwestować tam pieniędzy ze względu na to, że sytuacja prawna jest dyskusyjna, tak powiem dyplomatycznie, czyli ta dźwignia na Putina nie zadziała. Drugim pomysłem Trumpa było, jeśli Putin nie wymięknie, to ja będę atakował wszystkie
te statki z ropą. O ile Wenezuela nigdy dla Rosji nie było być albo nie być, to te statki już są być albo nie być. Jeżeli Trump zacznie atakować te statki masowo, Rosja nie będzie miała innego wyjścia, jak puścić swoje łodzie podwodne, różne inne statki i zacząć używać cyrkonów, czyli broni hipersonicznej. Dokładna liczba, ile mają tych pocisków, jest utajniona, ale szacuje się, że Rosjanie mogą mieć nawet 100 takich pocisków, czyli przypada 10 pocisków na jeden lotniskowiec. Jeden taki pocisk po pierwsze jest nie do zatrzymania, po drugie realna szansa, że uszkodzi pasy startowe i taki lotniskowiec przez lata nie będzie już zdatny do użytku. Przy stracie totalnej, że tak to nazwę, to odbudowa takiego lotniskowca to 25 lat i teraz zwyczajnie Stanów Zjednoczonych na takie coś nie stać. Tutaj taka wrzutka, bo przypomniały mi się wasze komentarze. Przecież te hipersoniki to jest nic, dlatego bo w Ukrainie kinżały zostały zestrzelone. Tak, zgadza się, ale kinżał, mimo że to też jest pocisk hipersoniczny, to jest zupełnie inny typ pocisku. Cyrkon do tej pory nie ma potwierdzonych jakichkolwiek zestrzeleń. Mało tego, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, one teraz zrobiły pierwszy pocisk hipersoniczny. Jego zasięg jest mniejszy. Koszt to 41 milionów dolarów sztuka i są w stanie wyprodukować ich od 10 do maks 12 sztuk na rok. To powinno wam chyba przybliżyć, jak ciężko taki pocisk zrobić i po prostu Rosja ich nie używa na Ukrainę, bo one są zbyt cenne i zbyt długo się je robi. To są do czegoś zupełnie innego pociski. Taki pocisk Rosję kosztuje od 5 do 15 milionów dolarów szacunkowo i taki pocisk jest w stanie wywalić lotniskowiec za 13 miliardów dolarów, a walić w jakiś losowy budynek takim pociskiem to jest po prostu ekonomiczny bezsens. Moja odpowiedź. Zdecydowanie dla Amerykanów utrata albo ryzyko lotniskowca nie jest tego warte. Żadnemu swojemu wyborcy nie wytłumaczą takiej straty. Taka strata naraża ich na ryzyko ataku Chin. Wtedy nie wiadomo, co oni by zrobili. Do tego dochodzi jeszcze możliwy konflikt atomowy. Mój wniosek jest prosty. Oni nie chcą i oni nie będą więcej w to wkładać. A pytanie do Was, czy my powinniśmy? Jeśli zainteresował Cię mój tok rozumowania oraz tematyka, obejrzyj Czym chata bogata, czyli pomaganie Ukrainie, jakie są konsekwencje albo plusy i minusy dla ekonomii polskiej, kiedy prezydent ma rację, czyli schemat oddawania naszej broni i czy strategicznie ma to sens i czy to się zwyczajnie opłaca. Dodatkowo nagrałem filmik Czyja to wojna, gdzie tłumaczę tak naprawdę, kto walczy z kim na Ukrainie i o co komu chodzi w tym konflikcie, ponieważ na świecie teraz bardzo się dużo dzieje. Tłumaczę sytuację z Wenezuelą, tłumaczę, czy jest możliwość, by Chiny zaatakowały Tajwan, stan finansów Stanów Zjednoczonych i masę innych rzeczy. Jeśli podoba Ci się to, co robię, daj mi suba i dzwoneczek. Jeśli chciałbyś mi pomóc, bo stawiam swoje pierwsze kroki, z TikToka zostałem wykopany, tak mówiąc dyplomatycznie, to może chciałbyś się napić ze mną kawy, żeby troszeczkę pomóc mojej pracy.